dzień dobry, witamy. Dzień dobry. A czemu dzień dobry? Może nie będzie wieczorem. A może dobra, może to będzie wieczorem, okej, to w takim razie witamy Was. Zależy kto kiedy odpali. Witamy, dzień dobry wieczór. Chcemy dzisiaj Wam powiedzieć o tym, że kochamy kuchnię włoską, kochamy wszystkie produkty, które są bardzo włoskie, tak jak oliwa, tak jak suszone pomidory, tak jak oliwki. Kuchnia włoska oczywiście jest znana przede wszystkim z makaronów i to tych, które są sprzedawane i gotowane w wersji suchej, ale też tych, które są robione i gotowane na świeżo, czyli pasta fresca. I słuchajcie, o ile te suche bardzo często są wegańskie, to o tyle te tak zwane pasta fresca zazwyczaj są robione z jajkiem. Dlatego jeżeli chcecie... jeśli są bezglutenowe, to mają jajko, które łączy ciasto, a my dzisiaj dla Was mamy, jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie, zrobimy dla Was wegańską, bezglutenową wersję pasta fresca z cudownymi włoskimi produktami. Oczywiście ciasto bezglutenowe ma swoje pewne ograniczenia i będzie wyglądała nasza pasta fresca na bardzo ręczną i myślę, że będzie przypominała najbardziej taki makaron, który nazywa się we Włoszech troffiette. Ale tak naprawdę większość makaronów, tych takich właśnie ręcznie robionych, przypomina ręczną robotę i nie są równe. Są ręcznie robione. To właśnie Ile mamy jest rodzajów ich makaronów urok. włoskich? Ponoć około 1300 różnych nazw i słuchajcie, niech Was to nie zmyli, ponieważ ten sam kształt makaronu w zależności od miasta bądź regionu może nazywać się całkowicie inaczej. Zaczniemy mieszać dla Was ciasto na makaron, a potem otworzymy te wszystkie piękne paczki i opowiemy Wam trochę, co się tutaj wydarzyło. Dlatego, bo nasz makaron ze względu na dodatek zmielonego, odtłuszczonego siemienia lnianego będzie potrzebował chwilki, żeby się ustabilizować i żebyśmy wiedzieli, czy ma odpowiednią konsystencję. Łączymy ze sobą mąki, gdyż makaron musi być z mąką. Najpierw dajemy mąkę kukurydzianą. Teraz przechodzimy do skrobi ziemniaczanej. Ona sprawi, że nasz makaron będzie delikatny. I dajemy gryczaną. Ona jest najbardziej kleistą mąką. Idealnie sprawdzi się w makaronie. I dodajemy siemię lniane, odtłuszczone, mielone. Ono nam zastąpi gluten albo jajko, w zależności od tego, co uważacie, że jest bardziej potrzebne. Do pasta fresca generalnie soli się nie dodaje, ale skoro i tak robimy trochę inaczej niż tradycyjnie, ja wolę dać soli bezpośrednio do ciasta. Jest to polska sól kamienna, zmiksowana, by łatwiej się rozpuszczała. I dodamy tak na marginesie, że skoro każda sól pochodzi z oceanu i gdzieś tam w którymś momencie znalazła się pod ziemią, czyli można powiedzieć, że każda sól jest solą morską. Ok. Pierścionki na bok. One już mi się nie przydadzą. I mieszamy na sucho wszystkie składniki makaronu, tak żeby troszeczkę ustabilizować te grudki. I tak zaraz dodając wody będziemy wyrabiać ciasto. W związku z tym nie musi to być idealnie dokładnie zmieszane. I gotowe. Teraz dodajemy wodę. Zabieram zbędne miseczki. To przesunę do przodu. Proszę bardzo, zrobię Oj, żebym miała więcej miejsca. Wody dodajemy tak po odrobinie, gdyż makaron musi być zrobiony z twardego ciasta. Ono nie może być takie lejące, to nie są kluski kładzione, ale dla tych, którzy boją się robić makarony, od razu powiem, że wypróbowaliśmy z tego ciasta, jak się da trochę więcej wody, można robić tak zwane kluski kładzione, które się dużo prościej robi. I są równie smaczne jak makaron, ale tu chodzi o te takie kształciki. Zaraz do tego przejdziemy. Jeśli lubicie nasze włoskie przepisy, znajdziecie całą playlistę tutaj nad Joli głową. Trochę jeszcze. I jeszcze. I teraz przechodzimy do tak zwanej brudnej roboty, czyli zakasujemy rękawy, ściągamy mąkę z łyżki i możemy próbować wyrabiać ciasto. I zobaczcie, widzicie, to już była pora najwyższa, żeby przestać lać wody. Siemię lniane będzie nam jeszcze trochę tą wodę wchłaniać, ale niech Was to nie zmyli. Chodzi o to, żeby ciasto było twarde, żeby dało się wałkować pomiędzy palcami. A jak będzie zbyt miękkie, no to po prostu przyklei nam się do rąk. Jeśli dodacie do ciasta zbyt dużo wody, to pamiętajcie, miejcie pod ręką zawsze odrobinę mąki kukurydzianej lub gryczanej. I najlepiej by było trochę tej. Ale zobaczcie, w naszym wypadku okazuje się, że
Wyszło idealnie. Teraz przez chwilę to ciasto będziemy wyrabiać i zobaczcie, nawet ono się tragicznie do rąk nie klei, a to oznacza, że konsystencja jest naprawdę dobra. Jeszcze chwileczkę odczekamy, żeby to ciasto bardziej się związało. I jeżeli w czasie takiego leżakowania okaże się, że siemię za bardzo wchłonęło nam wilgoć, to zawsze można zwilżyć trochę dłonie i jeszcze raz je wyrobić, ale już nie dolewajcie wody, gdyż w cieście bezglutenowym naprawdę odrobina wody robi różnicę. Najpierw możemy mieć ciasto za twarde, po dodaniu łyżki wody na taką ilość może już być zbyt lejące. Ciasto teraz potrzebuje chwili, tak jak Jola powiedziała. My Wam opowiemy o tym, co dzieje się tutaj w naszej kuchni, co znajduje się w naszej kuchni, co się wydarzyło podczas naszej wizyty w Albie, gdy z Anią i Cezary z kuchni włoskiej wybraliśmy się na targi trufli. Odwiedziliśmy po drodze sklep braci Carli, firmy rodzinnej, która istnieje od 1911 roku i słynie z genialnej oliwy. I ja tutaj przerwę, gdyż bardzo często, jak przychodzą do nas goście, to mówią: ojej, wy jesteście weganami, jeszcze nie pijecie alkoholu, nie wiedzieliśmy, co wam przynieść. Słuchajcie, nie ma nic bardziej mylnego, niż nie wiedzieć, co przynieść weganinowi niepijącemu w prezencie. Można mu przynieść butelkę. Niech to będzie butelka, albo jeszcze najlepiej 2 butelki, albo 3 butelki dobrej oliwy. My naprawdę przytulimy każdą ilość dobrej oliwy, jaka będzie. W ramach przytulania dobrej oliwy przytuliliśmy ostatnio 4 butelki oliwy. Zobaczcie, co się kryje w takim pięknym pudełku. Tu już jest oprawa świąteczna. Zresztą podczas naszej wizyty w Albie w sklepie można było zobaczyć dużo zestawów prezentowych przygotowanych już na święta. Oliwa bio, cento per cento, czyli 100%. 100%. Oliwa, różne pyszności. Kolejna oliwa i kolejna Ricetta di Famiglia 2024, czyli rodzinna receptura z tego roku. I powiem Wam szczerze, nie ma nic cudowniejszego dla weganina, który lubi oliwę, niż otworzyć taką puszkę, wyciągać te oliwy, widzieć, że każda może mieć trochę inny smak i później degustować. Myślę, że nie trzeba być weganinem, żeby chcieć degustować oliwy. Oliwy wyjęte, puszka opróżniona i chowamy do tej puszki, żeby nam się nie zaplątały inne rzeczy, które znajdziecie w ofercie firmy, ponieważ to zamówiła nasza rodzina, która nie jest ani wegańska, ani bezglutenowa. A w ofercie braci Carli jest bardzo dużo różnych rzeczy i każdy zamawia sobie co chce. Rzeczy niewegańskie kładziemy tutaj. I pamiętajcie o jednej rzeczy, jeżeli idziecie do kogoś z prezentem, to zawsze sprawdźcie, w każdym produkcie, w każdym sklepie są składy podane i wystarczy spojrzeć, żeby później nie było zawodu na twarzy obdarowanego. Jola zaczyna lepić kluseczki, woda się gotuje, otwieram kolejną puszkę z tych zestawów prezentowych, ponieważ tak się zauroczyliśmy w Albie, oglądając różne zestawy świąteczne, że nie mogliśmy się powstrzymać i zamówiliśmy sobie parę rzeczy. Ja zrobię pierwszego makaronika. Bierzemy taki kawałek i zobaczcie, turlamy w dłoniach. I tak to się odbywa. Tak mniej więcej wyglądają troffiette. Mniej więcej. Oczywiście nie są to idealne troffiette, ale słuchajcie, czy tak naprawdę to chodzi o idealność? Idealny to ma być smak. Zaglądamy do pudełka. Mamy tutaj informacje o Muzeum Oliwy, trochę informacji o manufakturze. Tak na marginesie, warto zapoznać się z historią oliwy, z tym, w jaki sposób myślano, w jaki sposób robiono, w jaki sposób produkowano tą oliwę i do czego się ją To dodaje. jest bardzo fajna i ciekawa lektura. Włosi bardzo dbają o to, żeby pokazywać swoją historię i tradycję swojego jedzenia. Prezenciki. Czyli coś, w czym można podawać oliwę. Bardzo elegancki pojemnik. Taka ładna buteleczka. No i oczywiście w wielu potrawach oliwie towarzyszy ocet balsamiczny. Też jest. A dzisiaj do naszego dania użyjemy oliwy z
bazylią. W dzisiejszym przepisie zagrają jeszcze ważną rolę te dwa słoiczki, czyli oliwki z papryką i krem z pomidorków koktajlowych. I tu mamy wyjaśnienie, dlaczego użyjemy oliwy bazyliowej. Dlatego, że bazylia i pomidory cudownie się ze sobą łączą. Solimy wodę. Widzę, że Jola tutaj... Dzielnie walczy. A ja Wam pokażę jeszcze zawartość ostatniej puszki, ponieważ oliwa to nie tylko oliwa do jedzenia, ale także kosmetyki. Mamy fajny prezent, już wiemy, dla kogo to będzie prezent. Mydło i krem sprawdzony. Ten krem sprawdzony nie tylko na własnych rękach, gdyż również na własnym ciele i na własnej twarzy. Chociaż podawany jest jako krem do rąk. I magnesik dla dzieciaków. Pakujemy prezent z powrotem, ponieważ trafi pod choinkę. Prezenty odkładamy na bok i pamiętajcie, że takie fajne puszki to nie tylko Boże Narodzenie. Prezent można dawać zawsze i każdemu. Ja Wam powiem, że ja wiem, dlaczego Mirek tak chętnie Wam pokazywał tutaj te wszystkie cudowności. Robienie tego makaronu trochę trwa. A poza tym nie chciał sam sobie rąk brudzić. O. Woda się gotuje, możemy wrzucać pierwszy makaron. I pamiętajcie, możecie naprawdę zrobić to tak, że cały makaron uturlacie i za jednym razem wrzucicie go do wody. Tylko wtedy Musicie dużo mieć większy większy garnek i więcej wody. I szybko odciągamy od dna, żeby makaron nie przykleił się do dna garnka. W tym czasie mogę już lepić następny. Kolejną partię na później. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. W momencie, gdy makaron wypłynie na powierzchnię, zmniejszamy moc palnika, nastawiamy na 5 minut, aby makaron tylko delikatnie się gotował. Oczywiście, gdybyśmy wrzucili cały makaron, to byśmy przecedzili przez durszlak nad zlewem, ale my będziemy w 2 partiach gotować, dlatego użyjemy łyżki cezakowej. Makaron wyłowiony, nastawiamy ponownie palnik, aby ugotować drugą partię makaronu. Ale my będziemy niecierpliwi. Nie będziemy na tą drugą partię czekać, tylko na Waszych oczach skonsumujemy. Z dodatkiem samych pyszności. Mieszamy makaron z kremem z pomidorków koktajlowych. Dodajemy oliwki i papryczki. Po odrobinie Listek zielonej bazylii. i po odrobinie przepysznej, pachnącej oliwy bazyliowej. Jola myje ręce, ja sprzątam naszą stolnicę i zabieramy się za jedzenie. Gdyż makaron smakuje najlepiej na ciepło. No chyba, że w sałatce. Smacznego I na zdrowie.